Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym filmie ze Skandynawii. Znajduję się właśnie w chatce, która jest z piecem, więc będzie w miarę przyjemnie. Do tego ten kompleks tak właściwie chatkowy ma jeszcze saunę i toaletę. Więc jest to luksus, jakiego nie doświadczyłem od już jakiegoś czasu. I fajnie będzie tu spędzić najbliższe 2 noce. Wybaczcie za moją dziwną mowę, ale mróz robi swoje i usta marzną, drętwieją, ciężko się mówi. Na wstępie tylko chciałem podziękować jednemu Szwedowi, który nie dość, że mnie podwiózł do chatki, to mi jeszcze dał drewno, dał mi gorącą kawę, więc dziękuję Ci ogromnie. Jeśli to oglądasz i masz włączone napisy, to wiedz, że moja wdzięczność jest ogromna, co już zresztą powiedziałem wielokrotnie. Dostałem sporo drewna, więc super. Nie będę musiał go jakoś specjalnie dużo załatwiać w takim razie. Chociaż wątpię, żeby mi to wystarczyło na 2 noce. Szczególnie, że w trakcie dnia też bym chętnie napalił. W saunie też bym chętnie sobie posiedział. Bo przydałoby się w sumie nawet wykąpać raz na tym wyjeździe. Byłoby miło. No i trzeba będzie to zrobić w tej lodowatej rzece. A później trzeba będzie się gdzieś ogrzać. I to tak naprawdę szybko. No i ta sauna sprawdzi się idealnie. Przygotuję w takim razie to drewno, ułożę sobie do skrzyni, która tu się znajduje i zacznę się jakoś w miarę tutaj zadomawiać. Także miłego oglądania, usiądźcie wygodnie i delektujcie się tym klimatem i pięknym miejscem, w jakim się znajduję. Jest to w sumie pierwsza chatka w Skandynawii, w której byłem i nie było drewna. Dlatego trzeba trochę tego teraz nastrugać, żeby było czym palić, a skoro i tak nie potrzebuję na razie źródła ciepła jako takiego, bo nie będę nic przygotowywał do jedzenia przez najbliższe 2 godziny, powiedzmy, to mogę zająć się przygotowywaniem drewna i nie palić na darmo w piecu, tylko użyć własnego pieca i wytworzyć trochę ciepła. Jedzenie będzie na pewno lepiej smakowało po takiej sesji cięcia drewna. Tu mam fajny kawałek drewna liściastego, już wyschniętego, które leżało pod śniegiem no trochę czasu, więc to będzie dobre do podłożenia na noc, bo taki pokaźny kawałek na pewno będzie się długo palił. Wybaczcie, że nie za dużo Wam pokazałem i tak szybko się teraz uwijam, żeby pokazać Wam rozpalanie ognia samo w piecu, ale kamera i baterie zamarzają po prostu w zastraszającym tempie. Nie mogę ich rozgrzać, co gorsza. Założyłem puchówkę, jestem okablowany w środku, mam powerbanka, mam sprzęt do ładowania. Bo po prostu muszę wszystko ogrzać i naładować i napalę w piecu wcześniej niż chciałem. Głównie ze względu na to, że jeśli tego nie zrobię, to nie będzie ciepło w chatce, a jak nie będzie ciepło w chatce, to nie będę mógł
ani sobie przygotować niczego do jedzenia, ani wam niczego pokazać, bo wszystko, ale to wszystko jest zamarznięte. Na zewnątrz jest -30, w chatce zresztą też. Piec jest bardzo gruby, więc będzie się bardzo długo nagrzewał, co dla mnie jest niezbyt korzystne aktualnie, ale patrząc na to bardziej przyszłościowo, to jest całkiem dobre rozwiązanie, bo takie grube żeliwo będzie długo trzymało temperaturę. Na górze są jeszcze kamienie, które pewnie zdejmę swoją drogą, żeby gotować, ale przez resztę czasu będą na górze i też będą trzymały ciepło i temperaturę oddawały na zewnątrz. Więc jest cały czas zimno, jak widzicie. Pali się tutaj już trochę czasu, ja mogę spokojnie położyć dłoń na piecu i nic się nie dzieje. No ale tak jak mówię, jest wykonany z bardzo grubego metalu. Ciężko mi znaleźć jakiś ład i skład, bo te baterie naprawdę wyprowadziły mnie lekko z równowagi, z takiego bardziej balansu, powiedziałbym, filmowania, gdzie miałem już z reguły swoje schematy, wszystko mi fajnie działało. Tak teraz muszę walczyć bardziej z bateriami, chociaż już od pieca jest ciepło. Tu jak siedzę jest mi w miarę ciepło, chociaż jeszcze mam pomrożone kończyny. Szczególnie stopy. Jeden palec mam wrażenie, że tak nie za bardzo mi odczuwa cokolwiek. No ale jestem w trakcie odmrażania go, powiedzmy. Udało mi się znaleźć miejsce, w którym po pierwsze woda jest dostępna w miarę łatwo. Nie muszę schodzić jakimś stromym zboczem, jak to było w przypadku tego pierwszego wybranego miejsca. A po drugie lód jest na tyle gruby, że mogę podejść bezpiecznie do tafli wody. No a rzeka w tym miejscu jest też bardzo płytka, więc jeśli nawet bym jakoś się zapadł, to maksymalnie po kostki, więc nie ma tragedii. I jest to też miejsce, w którym wydaje mi się, że będę mógł wziąć jutro kąpiel. Powiedzieć, że jestem w niebie, to jak nic nie powiedzieć, bo doczytałem regulamin chatki i okazało się, że nie za bardzo mogę ścinać tutaj jakiekolwiek drzewa, więc no tą jedną gałąź martwą jakoś sobie chyba mogę wybaczyć, ale zrozumiałem, że jest to spory problem, no bo nie ma tu za dużo drzew martwych samych w sobie, a skoro ogólnie drzew nie można wycinać i zresztą też nie chcę wycinać żywych na opał, no bo będą się słabo palić, to po pierwsze, a po drugie to żywe drzewa i chyba drugie najważniejsze. Więc poszedłem do wioski obok, wybaczcie, że nie wziąłem kamery, ale
no, spacer był dość długi, bo tak około 1,5 kilometra i nie chciałem już mrozić kamery. No i poszedłem do tej wioski spytać, czy jest jakieś drewno, które mogę kupić, bo tak z reguły jest, że można kupić właśnie drewno do chatki z jakiegoś składu. I w sumie to nie dostałem odpowiedzi na to pytanie, ale ci dwaj panowie, którzy przyjechali na skuterze i przywieźli mi drewno, powiedzieli, że załatwią tą sprawę, bo angielski, no cóż, strasznie ciężko było się z nimi dogadać, nie będę ukrywał. Natomiast zrozumieli, o co mi chodzi i powiedzieli, że naprawią tą sprawę, więc nie do końca byłem pewien, czy właśnie wiedzą, o co mi chodzi. Jeśli pytałem o drewno, a powiedzieli, że naprawią tą sprawę. I przywieźli mi 3 worki drewna, które mam na zewnątrz, zaraz je tutaj przyniosę. Więc nie muszę już palić tak bardzo na raty i skromnie. Oczywiście nie będę też nadwyrężał jakoś ich uprzejmości, ale na pewno nie będę palił tak, byleby tutaj przeżyć, tylko będę palił tak, żeby mi było w miarę ciepło nawet. Ilość pozytywnych interakcji, z jakimi mam do czynienia podczas tego wyjazdu do Szwecji, jest po prostu niesamowita. Począwszy od pana, który mnie przywiózł tutaj do chatki, który mnie podwiózł do sklepu i dał suszone mięso z łosia, i dał suszone mięso z renifera, i dał gorącą kawę. Po tych 2 panów, którzy mi przywieźli tutaj drewno, no jest to niesamowite, bo gdyby nie ci ludzie, to po prostu miałbym naprawdę dużo pracy i praktycznie mało czasu nawet do nagrywania i jakoś zajmowania się bardziej wami, robienia różnych ciekawych ujęć, tylko musiałbym się skupiać na tym, żeby przygotować wystarczająco opału, żeby móc jako tako przeżyć i może nawet żyć w trakcie nocy. Oprócz przerażającego zimna, Skandynawia słynie również z innej rzeczy, jaką jest zorza. Zorza polarna. No i świetnie byłoby ją zobaczyć. Parę razy miałem wrażenie, że widzę zorzę. Nie było to jednak takie jasne zjawisko.
którego byłbym pewien, to mogły być raczej chmury albo jakieś moje zwidy i oczekiwania po prostu były tak duże, że sam sobie jakąś zorzę wizualizowałem. Natomiast mamy piękny zachód słońca, więc w sumie nie ma co narzekać. No ale jednak ta zorza jakby była, to byłoby naprawdę świetnie, bo jest to zjawisko, które naprawdę chciałbym zobaczyć. Podobno jest niesamowicie piękne i nawet najpiękniejszy zachód słońca się pod tym kłania. A przecież jestem 100 km pod kołem podbiegunowym, więc tutaj zorze są jak najbardziej. Może nie jakoś często, ale są. Może nie zawiesiłem kulinarnej poprzeczki najwyżej, ale wziąłem ze sobą trochę jedzenia już gotowego, właśnie w razie czego, żeby móc się posilić, jak nie będę miał w sumie za dużo jakichś artykułów bardziej lokalnych, to nazwijmy. No i w sumie faktycznie mam teraz lekki deficyt tego typu żywności, dlatego muszę nadrabiać kalorie w taki, a nie inny sposób. Ale kurczak tikka masala to zdecydowanie nie jest złe jedzenie. Chociaż wiem, że nie jesteście fanami i fankami, bo kobiety stanowią całe 18% widowni mojego kanału. Ta liczba stale rośnie. Kiedyś to było jakieś 8. Do wyboru mam 4 miejsca do spania. 2 skrajne automatycznie odpadają, są dalej od pieca, jest tam najzimniej. No i pozostaje mi wybór między górą a dołem. I zawsze wybierałem raczej dół, śpiąc samemu w chatkach, głównie dlatego, że łatwiej jest dołożyć do pieca drewno. Tym razem jednak stwierdziłem, że rzucę się na górę. Sprawdziłem różnicę temperatur za pomocą termometru i jest to aż 10 stopni. Tu jest 0, a tam jest 10. Tak więc zobaczymy, jak będzie dla mnie bardzo uciążliwe to schodzenie, no to położę się tutaj, ale i tak zresztą pieca nie mam pod ręką. Na podłodze się nie będę na pewno kładł, bo tam jest w ogóle już strasznie zimno i ciągnie od drzwi na dodatek. No, na górze są jeszcze materace takie gąbkowe, jak tutaj. Nie są zbyt estetyczne i kuszące, ale zawsze jest to jakaś izolacja, będzie trochę bardziej miękko. Na ten materac na górze gąbczasty położę jeszcze swój, dmuchany i powinno być w porządku.
Woda na kolejny sort herbaty mi się już zagotowuje, także zaraz ją przeleję do termosu, żeby mieć standardowo herbatę na noc do picia. I widzimy się jutro. Jutro czeka mnie sporo wyzwań. Będzie sporo pracy na pewno. Dlatego chcę się dziś położyć stosunkowo wcześnie, bo mamy 20. Idealnie w samą porę. Może jeszcze coś poczytam. Także widzimy się jutro. Wycieczka po wodę udana i to nawet bardzo, bo mam coś koło 2 litrów. No nie całych, bo ten garnek ma mniej niż litr. Ale widać szybkość zamarzania jaka jest, a jest ona astronomiczna, bo pokrywka jest oblodzona tu praktycznie, a byłem na dworze może przez minutę. Woda w rzece jest też bardzo zimna, bo przecież płynie. Na dworze jest jakieś minus 20, minus 30, zaraz sprawdzę, bo wystawiłem termometr na zewnątrz. Takim celem mojego pobytu tutaj jest również gotowanie takich, powiedzmy, tradycyjnych potraw, ale nie na tyle tradycyjnych, żeby nie pozwolić sobie na jakieś ustępstwa. Po prostu staram się przygotowywać to, co faktycznie jedzą Szwedzi. O taką tradycję mi chodzi, tą bardziej nowoczesną. I taką popularną opcją gastronomiczną dowiedziałem się, że są takie zupy w proszku. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tak mi powiedziała pani w sklepie, że często to jedzą. To jest zupa, nie mam pojęcia jaka. Fonetycznie wyszłoby, że jest to kantarel. Kantarel. Dalej nie wiem, co to jest. No w międzyczasie, gdy woda mi się będzie zagotowywała, a to chwilę potrwa, bo piec ma bardzo grube ścianki, o czym już mówiłem, i nagrzanie go do takiej temperatury wystarczającej do gotowania jest naprawdę karkołomne.
Jestem też ciekaw, jak mi wyjdzie smażenie na tym piecu, bo mam do usmażenia rybę. No i nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu wyjść na dwór, zrobić ognisko i mieć to z głowy. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, a znowu wyleciałem dygresją, to jest to, że w międzyczasie, gdy woda będzie mi się gotowała, a to sporo zajmie, to przygotuję łopatkę albo łyżkę. Zobaczymy, bo przygotowałem sobie 2 kawałki drewna, które wydają mi się w miarę odpowiednie do przygotowania obu tych rzeczy. Pierwszy to jest właśnie na łopatkę, taką węższą trochę. Ten na szerszą łopatkę albo na łyżkę. Zobaczymy, może mi się uda zrobić łyżkę. Łopatka, no cóż, mogłaby być lepsza, tak samo jak łyżka, ale myślę, że nie ma tragedii. Też nie mam jakiejś ogromnej weny na tworzenie tu nie wiadomo czego jak dokładnego. Natomiast może się to komuś przydać, szczególnie do używania na patelni, czy może do cukru. Ta łyżka bardziej się nada, czy do nie wiem w sumie czego. Ja jej nie będę używał w każdym razie, mam swoje rzeczy. Te odłożę na stół i niech służą jak najdłużej. Zupa już jest, nie będę was oszukiwał, próbowałem. Jest to zupa grzybowa, jestem pewien na 99%. I są kawałki grzybów w środku, to jest pierwsza fajna rzecz. A druga jest taka, że to jest naprawdę dobra zupa. Już próbowałem trochę łyżek, żeby zobaczyć, czy konsystencja jest dobra, rzecz jasna. I muszę przyznać, że to jest naprawdę dobra zupa. Powtarzam się, ale nie smakuje totalnie jak jakaś z proszku zrobiona, nie wiem, jak jakaś zupka chińska, inne takie
Tylko tutaj naprawdę jakość jest zadowalająca. Standardowo padła bateria i muszę wrócić do wątku. Powiedziałem już na pewno, że zupa jest dobra i to pewnie tak kilka razy, ale żeby była trochę bardziej wartościowa, to zjem sobie jeszcze do tego suszoną wołowinę. No i mam jeszcze trochę chleba, to też go zjem. Skandynawia w kontekście biwakowania jest, można powiedzieć, naszą krainą wolności, taką europejską. Można sobie pozwolić tu naprawdę dużo, oczywiście z głową, zachowując jakieś normy zachowania i standardy, ale można tu łowić ryby. I pomyślałem, kurczę, no, nie popełnię takiego błędu, tak jak wtedy w Norwegii, gdy nie wziąłem żyłki i haczyka, bo mogłem łowić w ogóle w morzu makrele i na pewno bym jakąś złowił, bo widziałem jak Litwini albo Łotysze, nie pamiętam już, łowili po prostu po 6 naraz, więc dla mnie jedna by się jakaś znalazła na pewno. No, wracając do meritum, mam przygotowany taki bardzo prowizoryczny, bardzo możecie ogólnie skrytykować, co jest źle, bo nie jestem za dobry w łowieniu ryb, niewiele łowiłem w życiu. W każdym razie wracając, skompletowałem zestaw do łowienia ryb. Mam taką przynętę z haczykiem, glutowatą rybkę. Myślę, że to może być ok. Może się sprawdzić do zarzucenia na rzekę. Mam jeszcze takie 2 haczyki z żyłką od razu nawiniętą, ale są dość małe i to wydaje mi się, że jest bardziej na łowienie na spławik, o ile się nie mylę. W każdym razie moja prowizoryczna wędka spinningowa będzie zrobiona z tego prawdopodobnie kawałka drewna, które okoruję gdzieś tutaj. No i nawinę po prostu żyłkę i będę zarzucał, zwijał i tak w kółko. Pozwolę sobie to robić prawdopodobnie kilkanaście minut, bo na dworze jest bardzo zimno, ale świeci słońce, jest naprawdę piękna aura, więc chcę was wziąć na zewnątrz. Nie będziemy cały dzień siedzieli w chacie, w której też jest przytulnie i przyjemnie. Także osoby, które mają jakieś pojęcie o łowieniu ryb, dajcie znać, czy ten mój patent na łowienie ma jakiś sens. A żeby tu nie być na darmo, to wziąłem butelkę. Przynajmniej wrócę z wodą, a nie z niczym. Zostawiłem wędkę, powiedzmy, jako pułapkę bardziej. Z racji, że łowię na spinning, to powinienem cały czas ściągać tą żyłkę. Ale jest to tutaj utrudnione, no bo lód mi cały czas zahaczam haczykiem o lód. Więc ciężko mi byłoby to wyjmować, więc wrzuciłem żyłkę tak na około 30 cm, pół metra. Coś takiego bardziej od lodu. No i przez to, że nurt jest całkiem żwawy, to ta rybka tam sobie skacze, a ja w sumie nie muszę ściągać tej żyłki. No i zobaczymy, potrzymam to tak z 15 minut, posiedzę tutaj, pochodzę trochę, żeby nie zmarznąć za bardzo i może się coś trafi. Nie będę musiał wtedy jeść łososia ze sklepu, tylko rybę z rzeki. Mam taki plan, żeby napalić bardzo intensywnie w piecu i w chatce. Nie będę sauny raczej rozpalał, bo szkoda mi drewna, szczerze mówiąc. Żeby tam nagrzać, musiałbym zużyć bardzo dużo drewna, którego nie mam tak bardzo dużo.
więc wolę je oszczędzić po prostu na chatkę i zagrzać sobie tam. Nie będę raczej wchodził tutaj do wody, bo to byłoby niepotrzebne ryzyko trochę. Później może być dość ciężko wyjść. Chociaż nie jest tu głęboko, bo tak na oko do kolana, to znaczy na oko. Sprawdziłem patykiem, no ale na oko będzie to do kolana. Tylko po prostu przechlustam się trochę wodą, przemyję mydłem i powinno być w porządku. Zrobię teraz solidną rozgrzewkę. W sumie nie będę zdejmował czapki. Im więcej mam na sobie ubrań, tym lepiej. Oszczędzę puchówkę już od swojego potu, wilgoci. Rozgrzeję się o tak w swetrze, w ubraniach, żeby jak najmniej temperatury stracić. Chociaż i tak stracę jej bardzo dużo, wychodząc w ogóle w samych gaciach na dwór, a co dopiero się kąpiąc. Najgorsze jest to, że w sumie nie mam żadnego ręcznika, żeby się od razu przykryć i wytrzeć czymś. Ale dobra, no, będzie ciężej, taka survivalowa sytuacja. Ciekawe, jak moje ciało zareaguje właśnie. Mam nadzieję, że nie złowię wtedy ryby, bo prawdopodobnie wybiorę rybę ponad siebie i będę próbował ją wyciągnąć z tej wody. Są to ubrania, których i tak już nie będę zakładał dzisiaj, tylko będą mi na powrót. Do chatki jest jednak kawałek, więc bez tego ubierania się mogłoby być mniej przyjemnie. Chociaż nie wiem, czy przez ten czas bym już tam nie dotarł, ale postaram się tego jakoś nie roztrząsać. No powiem wam, że orzeźwienie konkretne. O Jezus Maria, całe włosy mam chyba zamrożone, bo no, ciężko jest założyć bluzkę. Ale to jest to, co lubię. Może nie morsowałem, ale trochę się tutaj popluskałem. Ekspozycja na zimno na pewno jest spora, bo jestem w sumie poza wodą, która jest cieplejsza niż powietrze, bo powietrze ma jakieś minus 30 stopni. W morsowaniu jest fajny właśnie ten przypływ energii nagle po. Adrenalina robi swoje. Zdecydowanie warto spróbować. Ale wiadomo, w kontrolowanych warunkach. No i jeśli nigdy nie morsowaliście, to nie róbcie czegoś takiego jak ja od razu. Ja już parę razy w zimnej wodzie siedziałem i wiem, z czym się to je. I cały czas gadam, nie mogę przestać mówić, bo taki przypływ energii jest niesamowity. Ogrzewając się przy piecu, przyszła mi na myśl jedna myśl, a tak właściwie stereotyp, o którym nie wiem, czy mówiłem. Jeśli tak, to rozwinę temat, jeśli nie, to go zacznę. Otóż przyjmuje się, że Szwedzi czy ogólnie Skandynawowie są raczej zamknięci w sobie. Przyjmuje się, że mało z kim mają ochotę rozmawiać, na autostopa nie ma co liczyć. Jakieś interakcje z nimi są bardzo, ale to bardzo utrudnione. I według mnie jest to chyba najbardziej krzywdzący stereotyp, jaki można wobec nich wysnuć. Miałem tutaj w Szwecji masę, ale to masę pozytywnych interakcji z wieloma osobami, ze Szwedkami, ze Szwedami, to nie ma znaczenia, płeć nie gra roli. Każdy jest uprzejmy, praktycznie każdy mnie częstował czymś, chociaż nic nie chciałem za bardzo. Rozmawiałem z ekspedientką w sklepie i dała mi kawę. Tak po prostu, gorącą kawę na rozgrzanie się, bo widzi, że mam plecak i gdzieś idę. I myślę, że sporo osób wysnuło taki wniosek po pobycie w Sztokholmie na przykład, gdzie faktycznie każdy macie w nosie. Ale tak jest w każdym wielkim mieście, po prostu tak funkcjonują ludzie. W mniejszych grupach, na wioskach są dużo bardziej otwarci, bo jest po prostu mniej osób, nie ma takiego natłoku ludzi. A inaczej to funkcjonuje w miastach i tak jest na całym świecie, tak mi się wydaje.
mogę stwierdzić, że Szwedzi są naprawdę w porządku i są super pomocnymi ludźmi. Powiedziałbym, że może nawet bardziej niż Polacy w jakimś sensie, bo znają kulturę biwakowania, nie jest im to obce. Dla nich takie wychodzenie sobie do chatek czy pod namiot to jest norma. Wiadomo, mają lepsze warunki do tego, dużo niż my, ale jednak dla nich nie jest jakimś wielkim szokiem to, że śpię w namiocie. Więc tak podsumowując ten cały wątek, ogólnie uważam, że warto przyjechać do Szwecji, nawet na weekend. Loty są bardzo tanie, możecie wziąć jedzenie ze sobą i mieć naprawdę fajne wakacje. I tak przyciągnę jeszcze ten wątek tych wakacji, że właśnie w lato chciałbym spróbować czegoś takiego, odpuścić trochę biwakowanie jak zwykle, bo jest po prostu nudno i ciężko, bo ognisko niewiele daje, bo jest upał, więc raczej przydałoby się lodowisko. Komarów jest co niemiara i innego robactwa, więc wolę wówczas omijać nasze lasy szerokim łukiem, jeśli chodzi o biwakowanie. A co do tego pomysłu właśnie, to mam taki plan, żeby pakować się w bagaż podręczny, żeby loty były w miarę tanie, czy ogólnie podróżowanie było po prostu proste i latać po różnych kierunkach Europy, jechać pociągiem, no najtańszym możliwym środkiem, najmniejszym możliwym kosztem, żeby to też było takie przyziemne dla każdego z Was, bo rozumiem, że taki wyjazd do Szwecji, jaki ja teraz sobie zorganizowałem, nie jest dla każdego, chociażby ze względu na sprzęt, jaki trzeba mieć. Fajnie byłoby po prostu pokazać Wam takie różne kierunki i samemu je zbadać, bo ja też nie jestem alfą i omegą. Nie odwiedziłem jeszcze wszystkich krajów w Europie, więc jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Oczywiście wszystko będzie budżetowo. Będę szukał chatek, będę spał pod namiotem, tak przyziemnie, normalnie, osiągalnie dla każdego, bo mi szczerze mówiąc bardzo się to podoba. Myślę, że jest całkiem fajny kierunek, żeby rozwijać kanał i i siebie rozwijać i pokazywać Wam różne ciekawe rzeczy i Was rozwijać, bo Wy wtedy będziecie mogli sobie takie kierunki obrać i zadecydować, gdzie warto jechać. Posiłek jakże prosty, ale jakże smaczny. Usmażony łosoś, upieczony tak właściwie nad żarem, nad płomieniami z pieca. Na taki pomysł wpadłem.
zdecydowanie wyszedł. Spód się faktycznie trochę przypalił. Tego się spodziewałem, że jest za dużo żaru. No ale nie ma tego złego. Spaleniu uległ niewielki procent całości ryby. No a usmażenie jej bezpośrednio na piecu na patelni byłoby niemożliwe. Tam ciężko osiągnąć jest tak wysoką temperaturę odpowiednią dla smażenia, bo nawet zagotowanie wody trwa wieki. Co do gotowania właśnie, mam tutaj zupę. Kolejną zupę z proszku, których wiem, że nie jesteście ogromnymi fanami i fankami. Natomiast ja się stałem, bo te szwedzkie zupy w proszku są naprawdę dobre. Trzymają poziom. To jest mus taka zupa krem bardziej, o nie mus. Zupa krem z szparagów, z białych szparagów. Mogę sobie nawet połączyć tego łososia z musem, z kremem, przepraszam. Tak, to był dobry pomysł. Świetne połączenie. Kolacji jako takiej nie zamierzam przygotowywać. Zjem sobie suszoną wołowinę. Jak widzicie, mam jej całkiem sporo i to nawet różne marki miałem, więc będę mógł się wypowiedzieć. W każdym razie przypomniał mi się jeden aspekt, jedna rzecz, którą mogę dla Was zrobić. Mianowicie, czy chcielibyście zobaczyć film, w którym pokazuję cały sprzęt, który miałem w Szwecji. Co, po co, dlaczego. Będzie to też bardziej instruktaż może dla Was, jak się przygotować właśnie na takie warunki skrajnie trudne. Już nie ma co się oszukiwać, minus 30 to nie jest wyjście na plac zabaw. Dajcie znać w komentarzach, jeśli będzie sporo takich oczekiwań, to oczywiście taki materiał nagram. Na tą chwilę żegnam się z Wami. Widzimy się jutro. Dobranoc. Niewątpliwie nasza wspólna przygoda zbliża się ku końcowi. Ja na pewno chciałbym Wam podziękować za uwagę, standardowo, ale jest to naprawdę istotne i ważne dla mnie. Bardzo mnie cieszy fakt, że oglądacie w ogóle moje filmy, że jest to tak duże grono osób. Ale postaram się nie brylować za bardzo między tematami, żeby nie przeciągać. I dobrze wiecie, że mam skłonność do dygresji, więc postaram się jakoś nad sobą panować i to kontrolować. Ruszam bez śniadania, bo szczerze mówiąc musiałbym przygotować liofilizat, nie mam nic innego. A żeby przygotować liofilizat musiałbym iść po wodę, coś sobie kupię po drodze. Teraz tylko herbatka na pusty brzuch, umyję zęby i lecę przed siebie. Zostawiam w chatce kilka usprawnień od siebie
Po pierwsze trochę drewna mi zostało, więc ono zostaje, rzecz jasna. Przygotowałem rozpałkę, zostawiam świeczkę swoją, tą słoikową. Dorzucę do tego również herbatę. Tyle ile mogę, tyle dorzucę. Zostawię dla siebie jeszcze może ze 2 torebki, żeby mieć w razie czego. No i jakąś rozpałkę. I to wszystko. Wynoszę się stąd. Jest tu w miarę czysto, chociaż jeszcze zamiotę tak dla uczciwości. Dziękuję rzecz jasna swoim patronom i patronkom, osobom, które wsparły mnie na zrzutce. Bez Was ten wyjazd nie miałby miejsca. Dziękuję, że pomagacie mi w spełnianiu marzeń. Dzięki Wam mogę nagrywać takie filmy. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy film się podobał. Odwiedźcie strony z linków poniżej. W opisie też są ciekawe rzeczy. Czasami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. No a przed chwilą wpadłem sobie do takiej dziury. A przed odjazdem wypadałoby jeszcze drewna trochę zostawić, dlatego poszedłem do wioski. Skąd drewno w ogóle się tu dostarcza? To jest tak, że jest jakiś przydział, że po prostu mieszkańcy może nie muszą, ale muszą tutaj drewno przynosić i no, skoczyłem z 2 workami na łopacie, a teraz lecę zrobić kursik powrotny, żeby łopatę oddać.